Witajcie moi kochani w drugim odcinku z Hawany. To prawdopodobnie będzie drugi i ostatni odcinek z Hawany. Jutro wyjeżdżam dalej. Po długich poszukiwaniach w końcu znalazłem tradycyjną kubańską restaurację, w której można zamówić narodowe danie, ropa vieja. Także szukałem w wielu restauracjach, nigdzie nie było tego dania. Udało mi się w końcu znaleźć tutaj. Zobaczcie, jak tutaj jest ładnie. To jest danie z wieprzowiną, duszoną wieprzowiną i z pomidorami. Jeszcze nie jadłem, także nie jestem w stanie ocenić. Nie mam żadnego statywu dzisiaj, więc wam nie za bardzo jestem w stanie pokazać. Wieprzowina duszona. O Jezu, jakie dobre. Muszę się nauczyć robić to danie w domu i będę w domu robił. A tutaj mamy ryż z czarną fasolą. Piękny widok. Standardowo chciałem wam pokazać pensjonat, w którym się teraz znajduję. Zapłaciłem za niego za 3 dni w sumie 30 euro. Zobaczcie, jak to wygląda wszystko. To jest pensjonat rodzinny. Tutaj jest właściciel, siedzi sobie, ogląda. Salonik. Tam oni mieszkają dalej, tam mają kuchnię, a tutaj jest mój pokój. 30 euro za noc. To znaczy za 3 noce, sorry. Łazienka. Nie ma tragedii, nawet klimatyzacja jest. Widzicie? Także jestem zadowolony. Przez Booking nic nie mogłem znaleźć. Booking jest tutaj zablokowany. Wiem, że przez Airbnb mógłbym zamówić, ale po prostu mój znajomy, którego poznałem przez Couchsurfing, zaoferował, że załatwi mi pokój dosyć tanio u swojej znajomej za 30 euro, więc nawet już nie szukałem. Wiele osób polecało mi, abym przyjechał na Malecón, bulwar nad morzem w Hawanie. I jestem. I co o nim myślę? To jest bardzo kiepsko. Nic tutaj nie widzę interesującego. Nie wiem, z czego takie wow. Naprawdę nie ma tutaj nic ciekawego. Nie ma restauracji. Bardzo mało ludzi jest. Więc nie wiem, o co chodzi. Nawet w internecie, wpisując, co można interesującego zobaczyć w Hawanie, było napisane, że odwiedzić Malecón w Hawanie. Zobaczcie. Dlatego ja zazwyczaj nie odwiedzam miejsc polecanych przez różne agencje turystyczne, przez różnych przewodników turystycznych. Po prostu zwiedzam miejsca, które są z dala od zgromadzeń turystów. You speak English? Yes. Yes? Yes. Normalnie mam déjà vu z Belize. What you doing here? You okay? What do you do here? What you name? What do you do here? Homeless? Homeless. Speak English. Yes. Zobaczcie, jak ludzie tutaj żyją. Naprawdę jest ciężko. Ten człowiek jest bezdomny. From Cuba. Cuba. Niestety bardzo dużo ludzi jest tutaj bezdomnych, którzy nie mają nawet na jedzenie. Ja już naprawdę wielu osobom dałem pieniądze. Nie jestem w stanie w nieskończoność dawać. Ale naprawdę bardzo współczuję tym ludziom, bo oni walczą o przetrwanie. Tutaj się nie walczy o to, żeby mieć pracę. Tu się walczy o to, żeby mieć
jedzenie, bo jak nie ma jedzenia, to nie ma siły do pracy. Jestem dalej na Malecón i próbuję dostać się na Plaza Vieja, czyli taki plac, słynny plac na Starym Mieście. Przed chwilą tam za rogiem zaczepiłem taksówkarzy, pytałem jaka cena. 3,5 tysiąca, a tam chyba się jedzie z 10 minut. 3,5 tysiąca peso. 1000 to jest 3 euro. No gdzieś 10 euro bym zapłacił. Ale odchodząc od tego rejonu turystycznego, będąc właśnie tutaj już na tych bocznych ulicach, można złapać taksi, w którym jeździ wiele osób. Takie taksi, gdzie wiele osób wsiada i jadą za 150 peso. Także próbujemy łapać. Colectivo, tak się nazywa. Normalnie umieram, jest tak gorąco. Wpadłem właśnie do jakiegoś prywatnego sklepiku kupić Pepsi za pół euro. To jest sklep prywatny, zaraz wam pokażę. Obok jest sklep państwowy. Normalnie jakbym się przeniósł w lata 80. w Polsce. To jest państwowy sklep. Niewiele wam z tego wytłumaczę. Może ktoś mówi po hiszpańsku, to będzie wiedział. Ale tutaj są rozdzielane. Nie można nagrywać. Video no? No. Nie można nagrywać tutaj w państwowych sklepach. Nie można nagrywać. Ale jak widzieliście, puste półki. Racje żywnościowe rozdzielane porówno. Każdy musi mieć kartkę. Tak jak u nas w latach 80. Straszne to jest, naprawdę. Na Kubie wcześniej w ogóle internetu nie było. Było bardzo ciężko z internetem. Teraz żadnego problemu nie ma z tym internetem. W wielu miejscach, na jakiejkolwiek ulicy, można kupić sobie doładowanie albo SIM-kartę. Jest LTE. Trafiłem właśnie na jedno z niewielu miejsc w Hawanie, w których można dostać sok z trzciny cukrowej. Ale niestety jest bardzo duża kolejka. Bardzo dużo ludzi czeka, żeby kupić ten bardzo dobry i tani napój. Także wszędzie, gdzie jest tanio i dobrze, to są zawsze bardzo długie kolejki. Niestety ja nie zaryzykuję, pomimo że ja uwielbiam sok z trzciny cukrowej, ponieważ nie chcę się kolejny raz zatruć. Che Guevara, zobaczcie, jaki piękny mural. Człowiek, który się przyczynił do rewolucji w kraju razem z Fidelem Castro. Kocham tą kubańską kulturę. Ludzie sobie siedzą w domu, na balkonach, zobaczcie. Muzyka kubańska gra. Stary budynek, piękny mural. Taki klimat kocham. Where did you learn English? Huh? Where did you learn English? I like English so much because Yes. I used to work like a teacher. Ah, you've been Like a teacher. teacher. Okay. Tell me how is life in Cuba now? Well, it depends of. It's expensive? No, it depends. Depends of what? Because there are some people that live here in a place for any objectives, Yes. and for family and for other things. Okay. It depends of the people. The people, yeah. The And- different people. Yeah, sure. And are you happy? Yes, I'm happy. Okay, you're Because- retired now.
Huh? You are retired now. Yeah. Okay. I'm retired and I have a wonderful family. Wow. So I don't have any problem. Okay. Only that I'm so old woman because I'm 76 years old. But you are in good condition. Okay, thank you very much. And you are very smiling person. Oh, very yes, happy. yes. Because for living happy, we have to be on that way. Yeah. Sure. I'm from Poland. Oh, Yeah. it is interesting. But I speak other language like Russian, a little French, Wow. a little German. You are well educated. Okay, yeah. Okay. Is it true that there is problem with the potatoes here in No, Cuba? it is not true. I didn't see anywhere potatoes. Here, you can get a place. You can walk for 2 blocks, Yeah. turn right, and there is a wonderful place. Okay. There are yellow and green. Oh Verde o wow! I'm maduro. shocked because I didn't see anywhere. Yeah. It is so easy to find it. Okay. Well, enjoy. One more question because I'm from Poland and I make video about the Cuba. I'm on YouTube. Are you a journalist? No, journalist, YouTuber. Oh, I make video on YouTube. Is there anything would you be able to say to Polish people about Cuba? I used to have some people from that place, Yes. and I know that they have their cousin and that, yeah, but they are so educated and they are cultural person, the majority. I speak about the people that I knew when I Okay. was younger. Okay. You know, Okay, yes. and I have a good things, I know that they are good persons. Okay. Cuban people, very good, very good. It is, I speak about when I was younger, Yeah. and now it is not easy to find people like you, because Yes. I asked you because I saw that you were taking Video. and I'm so communicative, Yes, and I I don't noticed have it. any practice in English, and when I see people that speak English, I want to talk. Ah, nice, It nice. is opportunity that I have. Wow, that's great. That's And great. where do you live here? Where are you renting? Very close apartment, but tomorrow I'm going to Trinidad. Oh, it is a very interesting place because it's an historical place. Wow, I A will make historical video about place. this place Yeah, and Santa Clara Yeah. as well. I'm going to make video. You can be teacher, geographic Cuban teacher. You know Havana, Santa Clara. I try my best to show Havana and Cuba to Polish people, to my audience in Poland, so Wow. they can see how it is here. Are you going only to Santa Clara? Or Mazatlan, no, close to Varadero. oh, it's a wonderful place. Yes. Well, enjoy your stay here. Thank you very much. Would you say anything, any message to the world To the world for about good. Cuba? Any message about Cuba? Invite About people. Cuba, I'm so happy to live in Cuba because I was born here and I studied here, but I know that the life is so difficult, but I'm so happy. People Great. like me are happy because have a good family, and some live here, other out of country, but we are so happy living here. Thank you very much for the Thank you for you. the interview. Oh my God. Thank you very much. I am so no nice today. because You I'm so are beautiful. hot. Thank you very much. Bye. Thank you. Bye bye. Jezu, ale naprawdę niesamowita kobieta. Taka pozytywna energia od niej biła. Sama mnie zaczepiła, nie to, że ja zaczepiłem, bo zazwyczaj to ja zaczepiam ludzi, a ona mnie zaczepiła, po angielsku trzeba mówić. Także naprawdę fajnie porozmawiać z kimś, kto całe życie przeżył na Kubie i jest tak pozytywnie nastawiony do życia, pomimo tak ciężkich warunków do życia tutaj. Nieprawdopodobne. Przypadkowo tutaj spotkałem tego ziomka, niestety on nie mówi po angielsku. Przyprowadził mnie w bardzo interesujące miejsce, a mianowicie
pod dom Che Guevary. Zobaczcie. W życiu bym tu nie trafił. Nie jest to turystyczne miejsce, ale bardzo interesujące. Zobaczcie. Tutaj mieszkał Che Guevara. Can you tell me a little bit more, and if you can introduce yourself? You manage this house, yes? Do you have this in display? Yeah. Where? So can you display in Poland? In Poland. Or you're living here? No, I'm not in living. Havana. No. You are home. You are home now at this moment. Okay, you are living in this area? Yes. You want to be on the video? On the YouTube? No. Me and my religion not possible, you know? Just tell me about this in positive way. Yeah, not possible. Not No? possible my religion. No? Religion. Niestety człowiek, który zarządza tym domem, z którym rozmawiałem, niestety jakiś taki był bardzo wystraszony. Nie chciał przed kamerą rozmawiać za bardzo. Pytał się, gdzie ja to umieszczę. Boi się pewnie, że ktoś się przyczepi z rządu do niego, że coś powie nie tak. I w każdym bądź razie nie zgodził się otworzyć tego domu Che Guevary. Słuchajcie, moi kochani, czas najwyższy, aby w końcu przejechać się starym autem. Już wcześniej planowałem to zrobić, ale za każdym razem, kiedy miałem pod ręką jakieś stare auto z kierowcą, który proponował mi przejażdżkę, nie miałem wystarczająco środków. Także teraz jestem zaopatrzony w pieniądze i mogę ruszać na przejażdżkę. Tylko teraz muszę znaleźć kogoś ze starym autem. Kurczę, gdzie to było w ogóle? Teraz jak trzeba, to nie ma. Słuchajcie, ja dziennie robię około 20 km na piechotę tutaj na Kubie, ale to jest dla mnie bardzo zdrowe, bo zazwyczaj jak nie jestem w podróży, to siedzę w biurze przed komputerem i mam bardzo niezdrowy tryb życia. Dobra, jedziemy. Za 400. Także jedziemy, panowie i panie. Zobaczcie. Jedziemy. Kurczę, ale on to będzie jechał z miesiąc. Trochę jak w Tajlandii. Do you speak English? No? Pamiętajcie, będąc na Kubie, będąc w Hawanie, zachęcam Was do tego, aby skorzystać z przejażdżki po Hawanie starym autem. $30 albo 30 euro i godzinę jeździcie po Hawanie, po najbardziej interesujących miejscach w Hawanie. Teraz jedziemy pod dom Fidela Castro. Niesamowite doświadczenie. Tutaj mój kierowca, senior Wiktor. Także jak będziecie kiedyś w Hawanie, zapamiętajcie, senior Wiktor. Za 30 euro przez godzinę może z Wami jeździć. Prawdziwy Kubańczyk. Nie spodziewałem się, że Hawana jest taka piękna. No, tego się nie da opisać. Tutaj po prostu trzeba przyjechać. Zobaczcie. Właśnie podjeżdżamy pod dom Fidela Castro. Zobaczcie. Coś pięknego. Zobaczcie, tak wygląda dom Fidela Castro. Niestety mój kierowca nie może się tu zatrzymywać. Za zatrzymanie się grozi więzienie. Jeżeli ja bym tutaj wysiadł i on by mi pozwolił zrobić zdjęcie, to on poszedłby do więzienia. Tak wygląda dom Fidela Castro.
Zobaczcie. Flaga. Nieźle, co? Can I help you? I'm looking for good restaurant. Ah, ven. No, but- Lobster fish. Fish? Ven, come on, follow me, follow me. Very good restaurant, yeah. Teres. Yeah, very good restaurant, typical But cubano. no, not touristic. No, pero... Not touristic. Lobster fish? I don't want fish. No fish? No. Gdzie on mnie prowadzi? Zobaczcie. Co? Weszlibyście tam z nim, czy nie? Kurde. Ostatnio tutaj jakiegoś turystę podobno nieźle załatwili, jak tak poszedł. Jak ja. Nie wiem, czy iść. Iść, czy nie? Zapraszam na kwadrat. Iść? Gdzie on mnie tu prowadzi? Come on. Ty, on mnie do domu do kogoś prowadzi. Ja pierdzielę, na chatę mnie zaprowadził. Pues bueno, me estoy llevando tu marico, que yo A nie, to jest restauracja. me lo encontré ahí. Un mojito. Słuchaj, mojito. On chce, żeby mu postawił drinka. Show me the prices. Restauracja na chacie. Dobra, zobacz, zacząć się wbija. Wbija się. Chłopak już wie, że dzisiaj popije. Chłopak już wie, że dzisiaj popije. Złapał Polaka. Me llamo Roberto, ¿cómo te llamas? Artur, Arturo, Roberto. mojito? ¿Tu mojito? No, show me the prices. Dobra. Wszystko jest. On mojito już 2 razy chce zamawiać. A ja pieniędzy nie wziąłem ze sobą. Ale może mi chłopak postawi. Może mi chłopak postawi. Jak myślicie, zapłaci czy nie zapłaci? Otwórz lodówkę. Postawisz? ¿Comer? ¿Tú, fu? ¿Por you? Mi no, mi mojito bueno. A, słyszeliście? Jeść on nie chce. On chce tylko mojito. Llevo una... On chce tylko mojito. Tú pides típico cubano, Typical. me llevo a casa a comer. por ti. Okej. Słuchajcie, już widzę, że jest lipa. Niña, ¿tú hablas inglés? Już widzę, że jest Bueno, lipa. explícale ahí más o menos a él ahí lo que tiene. No. Sí, te explica, habla. Słuchajcie, ceny tu są kosmiczne. Mira, lo que tengo Touristic prices. This is touristic prices. Tourist price. Me not tourist. I'm not tourist. I am YouTuber. Una carta más económica. Cuban price. Give me Cuban price. Ah, es una buena, pero menos, pero Cuban. Cuban prices, not tourist price. Okay? I'm not tourist. Okay? You sure? Okay? Problem? No problem? No. Nie, no tak to się nie będziemy bawić, panowie, no kurde. Albo jemy za normalne ceny, albo nie jemy w ogóle. Ja przecież wiem, jakie tutaj są ceny. Tam były dania po 4, po 5 tysięcy peso. 1000 peso to jest 3,5 euro. Czyli tam powiedzmy jedno danie 12 euro. No to ja jadłem za 3 euro obiady tutaj. Enséñale la otra carta. O, z nadlodówki przyniosła drugie menu. Económico, algo económico. No. Słuchajcie, teraz już będziemy inaczej rozmawiać. Słuchajcie, zobaczcie, mamy tutaj ceny inne. Kurczak kosztuje 4 euro, około 4 euro. No to są ceny normalne, a nie wcześniej widziałem, tam było 4000 albo 5000. 1200 to jest 3,5 euro. Zamówię kurczaka Bistet de Polo. No, usted de pollo pidió otro. ¿No te gusta pescado? ¿Langosta? Langusta? Sí. No, pescado, no pescado. Nie chcę żadnej ryby. Y langosta. Dobra, słuchajcie, idziemy stąd. No turyst. No, good No price. good. Idę stąd. On teraz chce, żebym mu droższe danie jakieś zamówił. Not good person. Słuchajcie, on tutaj wybrzydza, że on nie zje kurczaka, żeby mu zamówił jakieś krewetki czy jakąś langustę. No, jakiś nienormalny jest? Idę stąd. Przecież ja nie jestem idiotą. On mówi, że on już jest głodny. Wcześniej nie był głodny, bo chciał mojito. Teraz już nie chce mojito, bo nie zamówię z tego droższego menu.
I już mówi, żeby mu jedzenie zamówił. No to mówię, że mu zamówię pojo, kurczaka, ja też zjem kurczaka i tyle. A on mówi, że on kurczaka nie chce, że on chce za 3,5 tysiąca jakieś danie pescado, rybę jakąś czy coś. No nie będziemy się tak bawić. Słuchajcie, widzicie, macie żywy przykład, żeby uważać, bo tutaj wszędzie możecie zostać naciągnięci. Jakiś nienormalny jest. Ja rozumiem, że można być głodnym, jest turysta, który ci postawi. Ja bym mu postawił, jakbym je zabrał do lokalnej restauracji, gdzie są normalne ceny, no to ja mu postawię, on sobie zje, ja nie przepłacę i tyle. A nie jakieś takie naciąganie, bo on nie zje kurczaka. Whoa. What you doing? What you doing? What you doing? Zobaczcie, jaki typek steruje ruchem w Hawanie. Naćpany. Ale ma fazę, co? Zobaczcie. Przecież tu są światła, tu nie jest potrzebny żaden człowiek, żeby tutaj mówił, jak jeździć. Wyjeżdżam właśnie z Hawany. Jedziemy w stronę Varadero. Tutaj mój taksówkarz. Jedziemy do miejscowości Matanzas. 150 km, nie 200, tylko 150 km od Hawany. To jest mój taksówkarz. Mój znajomy zarezerwował mi ten transport. To jest transport dzielony, czyli prawdopodobnie będziemy jechać po inne osoby jeszcze i wtedy dopiero ruszamy w tamtą stronę. Będzie mnie to kosztować 25 euro. Ale się paliło. Okazało się, że jeszcze 4 osoby zbieramy. Także chłopaczyna dosyć dużo kasy zarobi. 25 euro za osobę. No to 100 zarobi. Chyba nie może znaleźć. 100 euro za taki kursik to jest naprawdę tutaj wypłata chyba na pół roku dla nich. Z tego co wiem, to jeszcze do niedawna było trudno się wydostać z Hawany turystom. I pamiętam, że niedawno chyba oglądałem nawet jakiegoś vloga, jakiegoś youtubera, który chciał wypożyczyć auto, chciał jechać gdzieś tam poza miasto i nic z tego nie wyszło. Natomiast teraz chyba jest dużo łatwiej poruszać się po całym kraju. Także mam nadzieję, że Wam pokażę inne miasta, nie tylko Hawanę. I mam nadzieję, że będą to interesujące miejsca. Zobaczymy. Nadal jesteśmy w mieście, już zebraliśmy prawie wszystkie osoby. Czekamy na jeszcze jednego człowieka i możemy lecieć do Matanzas. A teraz jakaś dziewczyna z Europy chyba. Na tym kończę moją podróż po stolicy Kuby. Już wkrótce pojawi się kolejny odcinek z Matanzas. Jeśli spodobał się Wam mój film, to zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia.